Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Witam wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji malowania. Dzisiaj będziemy pracować na formacie 50 na 60 cm. Malujemy farbami akrylowymi. W związku z tym medium będzie woda. Zastosujemy tutaj kilka ciekawych technik, ale przede wszystkim technikę laserunkową. Popracujemy sobie dzisiaj w tematyce takiej sielsko-wiejskiej, troszeczkę takiej romantycznej, delikatnej. Namalujemy hortensje wystawione przed domem, bujany fotel. Popracujemy sobie również nad elementami donicy, ale również troszeczkę architektury, ponieważ pojawią nam się tutaj okiennice. Oprócz techniki laserunkowej będziemy dzisiaj dużo tapować i pokażę Wam, w jaki sposób stworzyć trójwymiarowe kule hortensji. To wszystko już dzisiaj na naszej lekcji. Zapraszam Was serdecznie. Przystępujemy do pracy. Na formacie 50 na 60 cm delikatny zarys ołówkiem przedstawia fotel bujany, taki bardzo sielski styl, troszeczkę wiejski, gdzie będzie fragment domu, pojawi się wielka donica i cudowne pęki kul hortensji. Teraz kałankiem spróbujemy sobie delikatnie poprawić to, co jest już rozrysowane ołówkiem, tak żeby zobaczyć dokładnie już cały zarys wstępny naszej pracy. Sporo wody, brązowej farby, takiej naturalnego koloru na początek i rozrysujemy sobie okiennice. Na razie tak delikatnie, wieloma kreskami, ponieważ wtedy mamy możliwość tak naprawdę znalezienia tej właściwej kreski, właściwego kierunku. Zawsze zarówno podczas rysunku ołówkiem, węglem, czy też po prostu pędzelkiem możemy sobie wielokrotnie tak naprawdę poparcie stawiać kreseczki i dopiero któraś tam z kolei trafi w to idealne miejsce. Taka kolorystyka i cieniutkie kreseczki później w żaden sposób nie będą nam tak naprawdę ingerowały w dalszym ciągu z tym, co będziemy tutaj robić, jakie plamy będziemy układać kolorystyczne. Dużo wody, czyli kreseczki takie w zasadzie przy malarstwie akwarelowym. Będziemy dzisiaj pracować również laserunkami, więc generalnie będziemy używać sporo wody.
Tutaj pojawi nam się sporo cieni pod spodem. Widoczne będą od lewej strony jedynie takie bardzo delikatne zarysy architektury. Jakiś fragment okna, być może jakieś drzwi, ale tutaj będą generalnie bardzo ciemne plamy, na tle których będzie wyłaniać się tak naprawdę nasza piękna hortensja. No i jedziemy dalej z fotelem. Musimy go dobrze rozrysować, ponieważ to będzie takie kulminacyjne miejsce, w zasadzie ściągające wzrok w naszym obrazie. Takie miejsce, które zaprasza nas do wypoczynku w piękny letni dzień. Takie malarstwo tego typu kojarzy mi się zawsze troszeczkę z takim klimatem angielskim, gdzie pojawia się dużo kwiatów, właśnie jakichś motywów ogrodowych, cichych zakątków gdzieś na brzegu, na skraju domu. Jakieś wnętrza takie charakterystyczne z ozdobnymi ścianami, meblami. Tutaj będzie donica. Zrobimy sobie taką wielką donicę. Troszeczkę będzie taka gliniana, w takim naturalnym kolorze. Będzie, myślę, doskonale tutaj wpasowywała się w całość. Ten rustykalny styl doskonale tak naprawdę wpasowuje nam się w większość wnętrz, zarówno takich nowoczesnych, jak i bardzo tradycyjnych. Tutaj tylko delikatnie, popatrzcie, wyznaczam sobie miejsce w zasadzie na same kwiaty. Natomiast jeszcze tutaj fragmencik zrobimy takiego troszeczkę bujałego fotela. Pokażemy jego układ. Dobrze, i moi kochani, teraz właśnie, kiedy już mamy taki w zasadzie pierwszy szkic, kiedy widzimy cały w zasadzie taki układ na naszym obrazie, możemy tak naprawdę przejść do położenia sobie teraz takich plam troszeczkę akwarelowych, które będą nam się ładnie rozpływały i będą przy okazji stanowiły bardzo ładny światłocień w całym obrazie. Spora ilość wody i farby i zabierzmy się może od tych takich ciemniejszych miejsc po lewej stronie. Tutaj będzie zdecydowanie więcej cienia. Dużą ilością wody tworzymy takie przezroczyste troszeczkę na razie warstwy. Pędzelek pylonowy do tego. Taki średniej wielkości, który będzie dawał nam przy okazji dosyć spory obraz płaszczyzny. W ten sposób, popatrzcie, od razu zaznaczam jakieś elementy związane właśnie z okiennicami. Brąz, czerń, takie naturalne, bardzo kolorowe. Ale może się tutaj też odrobinka gdzieś błękitu już weprzeć. On też będzie tutaj bardzo przydatny.
ponieważ dużo będzie się tutaj działo właśnie z niebieskościami, same hortensje zrobimy niebieskie, odbicia więc zarówno kwiatów, jak i otoczenia, troszeczkę odcieni gdzieś z nieba na okiennicach, na pewno będzie tutaj dobrze widziane. Te przestrzenie gdzieś między fotelem troszeczkę sobie przyciemnimy, żeby tutaj pojawił nam się przede wszystkim cień, ponieważ fotel chciałabym, żeby kontrastował z tym, co dzieje się w tle. Tutaj już będzie nieco delikatniej, dajmy troszeczkę beżu. Ten beż ma w sobie dużą domieszkę bieli, więc w zasadzie będzie taki bardziej troszeczkę kryjący niż te brązy z czerniami. Ale będzie, myślę, że tutaj bardzo dobrze się wpasowywał, wkomponowywał w tą naszą całość. Woda daje nam tutaj takie bardzo szybkie, ładne wypełnienie, ponieważ my dzisiaj nie malujemy, zaczynając zupełnie od pokrycia całego tła, tylko malujemy w zasadzie elementami różnymi, które pojawiają się w obrazie. W ten sposób najczęściej malujemy, kiedy praca dotyczy różnorodności szczegółów w obrazie i musimy najpierw wykonać wstępny szkic. Tak, najczęściej malujemy właśnie farbami olejnymi, ale dzisiaj zastosujemy podobną technikę przy malowaniu farbami akrylowymi. I tak troszeczkę zaczerpniemy sobie zarówno z malarstwa olejnego, jak i akwarelowego. Zrobimy sobie mocniejsze zdecydowanie rozjaśnienie ku dołowi. I tutaj też chciałabym, żeby pojawił nam się właśnie na razie ten beż. Fotel będzie bardzo jasny. I tutaj troszkę jaśniejsze gdzieś właśnie wykończenie okiennic. Tutaj możemy nawet troszeczkę bieli dodać, bo to ma być takie już bardzo delikatne, bardzo subtelne, nie zakłócające tutaj nam tej harmonii delikatnych barw. Popatrzcie, dzięki temu, że pojawiły się nam takie plamy bardzo rozlane, one już są ciekawe same w sobie. Przez to, że pojawiają się różne odcienie jaśniejsze, ciemniejsze, możemy teraz sobie dokładać, na przykład chociażby gąbeczką, troszeczkę więcej cienia. Użyję tutaj takiej oliwkowej, ciemnej zieleni z odrobineczką czerni i brązu.
I takim kolorem spróbuję delikatnie tutaj przyciemniać partie, w których znajdą się hortensje. Ta strefa jest zdecydowanie ciemniejsza tutaj od prawej, więc możemy sobie tutaj pozwolić na takie poparcie dosyć ciemne kolory. Takie zastosowanie gąbki jest tutaj bardzo takim delikatnym pierwszym zarysem roślinności. Daje nam tutaj bardzo ładne, takie szybciutkie, ciekawe efekty. To samo możemy tak naprawdę już zrobić w miejscach, gdzie pojawi nam się taka spora strefa również ciemnej zieleni, czyli na przykład tutaj gdzieś w głębi bukietu w donicy. Doskonały podpór, prawda, tej zieleni i kwiaty. Taka mgiełka niezwykle subtelna. I na tej mgiełce będziemy sobie budować jakieś cieniuteńkie, może nawet szpachelką, poparcie gałązeczki, które będą się tutaj pojawiać, częściowo oświetlone słońcem. Dopóki to jest mokre, jeszcze bardzo ładnie współpracuje, zobaczcie, z tym podkładem, tworząc nam takie bardzo cieniutkie, bardzo efektowne ślady. Dobrze, i teraz szpachelką delikatnie możemy jeszcze również pozaznaczać leciutko, popatrzcie, miejsca samych okiennic. Chciałabym, żeby one były takie bardzo sugestywne, w jaśniutkim, takim właśnie beżowym kolorze. Niech one gdzieniegdzie przebijają się pomiędzy naszymi zieleniami. Takim ruchem szpachelki, popatrzcie, nakładam sobie tutaj na długą szpachelkę farbę i tylko takim delikatnym po prostu przetarciem tworzę takie nierównomierne płaszczyzny. Wszędzie tam, gdzie będzie przebijało troszeczkę słońce, mogą pojawić się nam właśnie takie architektoniczne, ładne prześwity. Szpachelka daje nam również taką możliwość niezwykle prostych kreseczek i ona tutaj bardzo ładnie sprawdza się właśnie przy elementach architektury. No i tutaj już nieco jaśniej, bo tu wchodzimy w strefę światła.
proste pociągnięcia i delikatnie takimi odrywającymi oparcie ruchami w bok. Taki ładny efekt elementów drewnianych. No dobrze, mamy już troszeczkę tych elementów właśnie architektury. Teraz spróbujemy troszeczkę podrasować sobie sam fotel. Na razie do tego celu takiego niewielkiego, nylonowego płaskiego pędzelka. Zrobimy go na razie w takim jasnym wydaniu. Zobaczcie, taki właśnie prawie biały beż. Beż pomieszany tak naprawdę z bielą. Musimy na razie po prostu nanieść troszeczkę więcej farby, żeby później ewentualnie jeszcze w tym sobie popracować. Czyli zrobić na przykład laserunki. Oczywiście możecie sobie stworzyć taką kompozycję w bardzo różny sposób. To może być fotel, ale wcale nie musi być. To mogą być po prostu duże donice z kwiatami, jakieś bukiety, kosze. Może być fragment barierki na przykład jakiejś drewnianej. Myślę, że same kwiaty będą już tutaj tak niezwykle ozdobne. No i tutaj jeszcze ta donica, na razie tak delikatnie ją zarysuję i spróbuję jeszcze troszeczkę większym tym razem pędzlem, na przykład takim nylonowym, z większą ilością wody, również popracować brązami. Przyciemnienie tutaj zdecydowanie pod spodem. Tu pojawią nam się cienie od roślin. Musimy myć dobrze pędzel, chcąc uzyskać laserunek, a laserunek to jest po prostu przetarcie pędzlem z dużą ilością wody. Można przecierać również gąbeczką.
tutaj donicy troszeczkę takiej glinki. Pokażmy troszeczkę tego materiału. Nieco chropowatego. Możemy też delikatnie przetrzeć szpachelką, na przykład niewielką, również bardzo ładnie pokazując, popatrzcie, taką chropowatość. Dodamy jakiś ozdobny paseczek. Skupmy się teraz chwilę na roślinności, zanim przejdziemy w ogóle do kwiatów, dobrze by było pokazać jeszcze troszeczkę ciekawych liści. Tutaj, gdzie będzie strefa cienia, użyję po prostu tej oliwki, czyli będą nieco jaśniejsze listki na tle tego właśnie tapowania wcześniejszego. Czyli użyliśmy najpierw gąbki, tworząc takie bardzo subtelne, delikatne elementy, a teraz czubkiem szpachelki nanosimy troszeczkę bardziej wyrazistych liści. W różne kierunki, popatrzcie, układa się szpachelka, troszeczkę ciemniejszy, gdzieś pod spodem, jaśniejszy, tak żeby urozmaicić się. Delikatniejszych, gdzieś tutaj wychodzących również na nasze okiennice. Do strefy cienia dodaję odrobinę czerni. Tutaj też pojawią się jeszcze większe, takie troszeczkę listeczki na dole naszego bukietu. Odrobinę beżu również można dodać do takiej zieleni, w miejscach, gdzie te listeczki będą nieco jaśniejsze. Dodajmy również odrobinkę takiej jasnej zieleni, ale tutaj już uważajmy, żeby ta zieleń nie była już taka zbyt agresywna.
stonowana pistacja tutaj wyjdzie. Liście będą stanowiły w zasadzie samo tło pod nasze kwiaty, ale one są również niezwykle tutaj istotne dla wypełnienia całości tej zieleni. Wyciągniętych gdzieś gałązeczek cieniutkich. Dobrze, przez ten czas nam troszeczkę podsechł sam fotel, więc możemy takim cieniutkim pędzeleczkiem, kałamkiem troszeczkę go jeszcze podrysować, tak żeby on był taki bardziej szczegółowy. Z dużą ilością wody, tak aby kreseczki były naprawdę cieniutkie. Między brązem a czernią. Pewnie będzie wtedy sprawiał wrażenie takiego bardziej wyrysowanego, bardziej szczegółowego, dopracowanego, ponieważ, tak jak już mówiłam na początku, on będzie skupiał przede wszystkim nasz wzrok. Każdy, kto spojrzy na obraz, najpierw będzie widział ten fotel, a następnie tutaj bukiet z hortensjami i całą resztę. Jest to taki punkt kulminacyjny w obrazie. Nadamy mu troszeczkę wrażenia takiej graficzności. Z większą ilością wody możemy również nadawać jeszcze gdzieniegdzie takie poparcie laserunki, jakieś takie delikatne cienie, półtony. Chciałabym jednak zachować tą jego taką świeżość i pokazać, że jest zdecydowanie jasny. Bardzo ładne są tutaj te elementy takiego rzeźbienia, tokarskie, kółeczka, jakieś takie bardzo geometryczne fragmenty, z czego jest zbudowany ten fotel. Widać, że materiałem jest na pewno drewno. I warto jest tutaj to również pokazać w trakcie malowania.
Dobrze, na tym fotelu mogą pojawić się takie delikatne, błękitne odcienie, które będą stanowiły cień padający właśnie z góry. I to będzie bardzo tutaj też tak ciekawie, sympatycznie wyglądało, ponieważ możemy dodać również troszeczkę tego błękitu tutaj, gdzieś tam, gdzie są na przykład szyby. Laserunkami możemy jeszcze troszeczkę podcieniowywać różne te elementy. Dopóki ta warstwa jest bardzo cienka, można ładnie schodzić z niej, czyli przecierać do jasnego i tworzą się dookoła takie wtedy bardzo ładne, ciekawe przyciemnienia. Same światełka możemy po prostu dołożyć bielą. No dobrze, możemy na razie przystąpić do malowania kwiatów, ale zanim to zrobimy, warto by było delikatnie przesuszyć sobie listki. Obraz został już wysuszony, teraz już na pewno żadne kolory z podkładu nie będą nam zbytnio ingerować w czyste barwy błękitne. Z błękitem paryskim będziemy sobie pracować z ultramaryną w połączeniu z jaśniejszymi odcieniami turkusów, bieli z odrobiną różu. Teraz właśnie będzie taka gama barw. Pędzel szczycinowy, niewielki, tak żebyśmy mogli sobie swobodnie popracować nad tymi kulistymi, charakterystycznymi kształtami hortensji. Zaczynamy zawsze od ciemniejszych elementów. Nie pobieram teraz celowo wody, pędzel jest, popatrzcie, suchy. Będę pracowała na razie z samymi farbami. Połączę sobie różne na razie odcienie, nawet z odrobiną fioletu, tak żeby delikatnie ochłodzić te barwy. I zaczniemy budować sobie takie charakterystyczne kule hortensji. Dosyć duże będą tutaj, takie bardzo efektowne. Na razie ciemną barwą taką podkładową. Możemy dodać również odrobinkę takiego ciemnego fioletu. On nam jeszcze bardziej tutaj przyciemni ten dół przede wszystkim.
ruszyli, tego co działo się jeszcze przed chwilą tutaj w tle, no niestety trudno byłoby uzyskać taki rzeczywiście czysty kolor. Te zielenie niestety brązowiłyby nam cały czas, więc czasami warto jest wysuszyć, szczególnie kiedy pracujemy z farbami akrylowymi, które na to po prostu nam pozwalają w szybkim tempie. Troszeczkę urozmaicone, niektóre mniejsze, inne większe, ułożone w różnych też kierunkach. Mogą tutaj delikatnie zachodzić jedna kula na drugą. I teraz będziemy sobie rozjaśniać, one na razie są zdecydowanie za mocne w kolorze, za ciemne. Do tego przede wszystkim biel, odrobina różu i w tym samym kolorze maczamy. Troszeczkę bladego turkusu dajmy. I spróbujemy teraz od góry delikatnie, właśnie również takim tapowaniem nadać teraz tak naprawdę dopiero odpowiednią barwę, ale również i trójwymiarowość, ponieważ ten dół zostaje znacznie ciemniejszy. Na miejsca, które będą najbardziej nastawione na światło, damy również więcej bieli. Bardzo delikatnie na dole, ledwo już muskając, natomiast zdecydowanie jaśniej tutaj od góry. Mogą mieć delikatnie różne odcienie w zależności od tego, gdzie się znajdują, czy w tej strefie znacznie jaśniejszej, czy ciemniejszej. Tutaj, gdzie jest strefa cienia, dajmy bardziej chłodne delikatnie kolory. Takiej bieli z beżem na miejsca najbardziej tutaj oświetlone. Teraz wyciągamy kulistość rzeczywiście kwiatów.
po tej stronie mamy już ładne kwiaty. Teraz spróbujmy przepracować sobie tutaj jeszcze troszeczkę na dole z kwiatami, no i przyjdziemy do naszego pięknego bukietu w glinianej donicy. I znowu, najpierw na ciemno. Na pędzlu jest bardzo dużo farby, zupełnie bez wody. Dzięki temu mogę tworzyć właśnie to tapowanie i zostawiać takie bardzo ładne, od razu ciekawe dotknięcia pędzla, ślady, jakby kształtowały się natychmiast jakieś kwiatuszki drobne. Chciałabym, żeby te kwiaty tutaj schodziły dosłownie pod sam fotel. Niech tutaj też gdzieś z tyłu, gdzieś przebijają się delikatnie tym kolorem. Pokażmy ich taki naprawdę ogrom. Rozjaśnimy troszeczkę. No i przejdziemy sobie do tego głównego bukietu. Tutaj nabieram już naprawdę bardzo dużo farby, ponieważ tworzę potężne, wielkie kule, które są na pierwszym planie. Te kule będą wchodziły aż tutaj na fotel. Żeby urozmaicić troszeczkę tutaj te gatunki hortensji. One tutaj rosną zupełnie oddzielne, więc mogą mieć również troszeczkę inny kolor. Takim jasnym, bladym różem z bielą będę je oświetlać. Bardzo dużo farby, pamiętajcie, musi być tu na pędzlu. Inaczej nie uzyskamy tych drobinek. Trzymamy się tych kulistych kształtów, tak charakterystycznych dla tych kwiatów. Dokładamy farbę w momencie, kiedy już czujemy, że pędzel za bardzo nam zaczyna rozmywać wszystkie kolory. Musimy zaraz szybciutko dołożyć znowu porządną, grubą ilość tej farby.
będą gdzieś przebijały i wchodziły również delikatnie na nasze kwiaty. Wówczas całość będzie wyglądała tak zdecydowanie, popatrzcie, naturalniej. Samym kancikiem w zasadzie możemy wyciągnąć bardzo ładne, takie gotowe kształty. Dodajemy sobie jasną zieleń, możemy łączyć z czernią, wówczas również wyjdzie nam taka delikatna właśnie oliwka. Możemy jeszcze dodać odrobinę brązu do tego. To samo jeszcze delikatnie tutaj możemy zrobić, również powychodzić gdzieniegdzie takimi drobnymi listeczkami.
drzewkiem popracujemy, zarówno pod fotelem, jak i pod roślinnością, pod tenisą. Tutaj przechodzi również strefa właśnie cienia. Delikatnie jeszcze taką przecierką laserunkową zaznaczę różnorodność tutaj światła i cienia, ale tak poparcie bardzo, bardzo subtelnie, niewiele farby jest tutaj na pędzlu. To są tylko takie delikatne, sugestywne dotknięcia w zasadzie. Zaznaczyć, że coś tutaj się jeszcze ciekawego dzieje. Tutaj wyznaczymy sobie troszeczkę jeszcze takiego jakby bruku delikatnego, pokazując gdzieniegdzie, że pada tutaj również światło. Myślę, moi kochani, że w zasadzie możemy skłaniać się ku końcowemu etapowi naszej pracy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie dzisiaj za uwagę i oczywiście zapraszam do kolejnych filmów.